W związku z wypadkiem w Rzeszowie zebrał się sztab kryzysowy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że w wypadku autokaru na Węgrzech uczestniczyli pielgrzymi z Podkarpacia. Łączymy się z Iloną Małek. Co wiemy, Ilono, o pielgrzymach? O pielgrzymach wiemy tyle, że pochodzą z dwóch województw, województwa podkarpackiego i województwa małopolskiego, ale wciąż ustalana jest lista tych osób, które zostały poszkodowane, tak by jak najszybciej dotrzeć do rodzin i przekazać te informacje, bo wciąż jest ta niepewność. Rodziny dzwonią tutaj, proszą o jakiekolwiek informacje. Niektórzy nawet wyjechali już w kierunku właśnie miejsca wypadku do szpitali, bo jak wiemy w 5 szpitalach przebywają te osoby, by spotkać się ze swoimi bliskimi, by być pewnymi, że oni żyją. Ze mną pan Józef Gdański, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Co udało się ustalić w tej chwili? Od samego początku, kiedy dotarły do nas pierwsze informacje o tym tragicznym wypadku na Węgrzech, jesteśmy w kontakcie poprzez policję, poprzez naszych konsuli, poprzez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pewnie mnóstwo instytucji jest zaangażowanych, bo przede wszystkim przy takich zdarzeniach masowych to występuje tak zwany szum informacyjny. Po prostu jest tak dużo różnych informacji wzajemnie wykluczających się, że nie można jednoznacznie przekazać takiej informacji zainteresowanym osobom, bo można by doprowadzić do różnych jeszcze tu u nas tragedii. Dlatego też od samego... To czekają rodziny, prawda, które tak są jest, dzieci, w jakim stanie są ich bliscy. Nie wiedzą, tak, co się dzieje z ich bliskimi i instytucja jak wojewoda, jeżeli poda dane, to muszą być one sprawdzone, potwierdzone, by nie było już żadnych wątpliwości. Przykro, ale nawet te najtragiczniejsze, to czasami też na te informacje czekamy, żebyśmy byli świadomi, bo to oczekiwanie to jest dla nas trudna rzecz. Bardzo dużą rolę odgrywa dzisiaj właśnie policja, a zwłaszcza Międzynarodowe Biuro Współpracy Międzynarodowej, bo właśnie w rozmowie z komendantem wojewódzkim spróbowaliśmy dotrzeć do tamtejszych komend policji w miejscu, gdzie przebywają ci nasi osoby, które uczestniczyły w tej pielgrzymce i mamy nadzieję, że dostaniemy informacje w pierwszej kolejności o tych osobach, które są w takim stanie, że potrafią określić, potrafią podać swoje dane, bo różnie może być. Wiemy, że kilka osób jest na OIOM-ie i że te dane już będą potwierdzone przez instytucje państwowe ze strony węgierskiej i wtedy będziemy mogli jednoznacznie już rozmawiać z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami czy nawet i rodzinami, bo niektórzy dzwonią do nas na nasze prywatne komórki, chcąc, abyśmy przekazali te najbardziej pewne albo powiedzmy pewne wiadomości. Wszyscy chcą, aby ta niepewność się skończyła, by wiedzieć, w jakim stanie są ich bliscy. Tak. I myślę, że każdy z nas, gdyby był na miejscu tychże osób, to pewnie dokładnie tak samo by się zachowywał. Także apeluję podobnie jak pani wojewoda, która dzisiaj podejmuje mnóstwo zadań i mnóstwo działań i myślę, że w tym tragicznym czasie musimy wzajemnie wszyscy się wspierać. Wiem, że jest też zarządzenie o odwołaniu imprez masowych. Tak jest, bo mamy święta zielne i święta dożynkowe. Każdy chce się weselić, bawić, a tu taka tragedia i stąd też organizatorzy będą musieli podejmować decyzje we własnym zakresie. Wojewoda daje takie możliwości, żeby, tak jak wspomniała, uczczenia tej tragedii, a z drugiej strony też uroczystości są zaplanowane, niektóre już się rozpoczęły i pewnie organizatorzy mają też potężny zgryz, co dalej robić. Ważna informacja o sprowadzeniu tych osób. Wiem, że myślicie już o transporcie tutaj na teren Podkarpacia. Tak, ministerstwo, zresztą pan premier przed chwilą zakomunikował, że jest nawet taka możliwość, że może przygotować specjalny samolot, a może i samochody również, bo jeżeli dotrze samolot na przykład do nas na Jasionkę, to stąd trzeba będzie przetransportować te osoby do poszczególnych szpitali. My sprzęt mamy przygotowany, nawet Straż Pożarna deklarowała, że w tamtym roku zakupiliśmy takie karetki do przewozu rannych z Oliocu oczywiście, które możemy wykorzystać.
Do tego celu będziemy decyzje podejmować tutaj na miejscu w zależności od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja, bo pewnie o ile szpitale węgierskie zgodzą się na wypuszczenie niektórych pacjentów, być może tych mniej rannych będzie prosto, ale tych, które są gdzieś tam na jakichś specjalistycznych badaniach albo, tak jak mówiłem przed chwilą, na OJOM-ach, no raczej pewnie tam pozostaną, bo nie podejmą takiej decyzji, ryzykując życie tychże ludzi, przewożąc do nas, do Polski, do naszych szpitali. Myślę, że jeszcze kilka chwil i będziemy już dużo bogatsi w wiedzę, bo prawdopodobnie właśnie Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej przesłało do nas listę tych osób, do których udało się policjantom węgierskim dotrzeć i ustalić personalia, także chyba będziemy za chwilę troszkę bogatsi w wiedzę, co nie znaczy, że osób, których tam nie ma na liście, że no, te osoby nie żyją, bo może się Tracić komórki, prawda? tak jest, mogły w ogóle, może nie są kontaktowe i trudno nawet z nimi porozmawiać, bo jak wspomniałem na OJOM-ie, gdzieś ktoś jest, to raczej nie rozmawia, a nawet jeżeli, to trzeba by bardzo mocno się zastanowić znów nad tym, czy te dane, które podaje, czy to są te faktyczne, więc mnóstwo jest Jeszcze niewiadomych. I niewiadomych, a z drugiej strony musimy być bardzo ostrożni w tym, co komunikujemy publicznie, a nawet indywidualnie, bo tak jak wspomniałem na początku, może to doprowadzić do tragedii tu takich, nazwijmy, rodzinnych, wewnętrznie. Bardzo dziękuję za te informacje. Ważne jest to, że w tej chwili sprawdzane są miejsca w szpitalach, ile osób można przyjąć, na jakie oddziały. No i czekamy na decyzję, czy te osoby poszkodowane w wypadku wrócą tutaj na Podkarpacie samochodami, samolotem. Będziemy Państwa o tym na bieżąco informować. A w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim jest Ilona Małek. Bardzo Ci dziękujemy za Twoją ciężką pracę. Dzisiaj sporo informacji od Ilony rzeczywiście możemy Państwu przedstawiać na antenie TVP Info, ale mamy też okazję rozmawiać z gośćmi i teraz też taka okazja się nadarzyła. Pani Dorota Olszewska jest przy telefonie, mam nadzieję, prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Mam nadzieję, bo już sprawdzam. Pani Doroto, czy się słyszymy, czy jest Pani po drugiej stronie? Tak, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pani Doroto, no wiem, że za wcześnie zdecydowanie, aby po kilkunastu godzinach mówić o tym, co mogło się przytrafić, chociaż już tych informacji, czy to w sieci, czy to na naszej antenie faktycznie chyba to wszystko prowadzi w jedną stronę, że jest to błąd kierowcy, no i prawdopodobnie nie najlepszy, niewypoczęty stan zdrowia. I czy też to Pani tak wygląda z tego, co już się udało Pani zorientować w tym temacie? Absolutnie nie chciałabym tutaj wydawać żadnych wyroków i przedstawiać swoich hipotez, bo sprawa jest zbyt tragiczna. Natomiast rzeczywiście informacje pochodzące od węgierskiej policji mówią o tym, że być może przyczyną tego wypadku jest zaśnięcie kierowcy. Nie wiemy, czy nie wydarzyło się też jakaś sytuacja taka niespodziewana na drodze, która mogła doprowadzić do gwałtownego zjechania z pasa. Ale rzeczywiście i pora dnia, a właściwie nocy może wskazywać na to, że do takiego zaśnięcia doszło. No to powiedzmy o tej porze, ale powiedzmy też o samym okresie wakacyjnym. Przeanalizowałem dzisiaj takie 10 najtragiczniejszych wypadków autokarowych z polskimi turystami i praktycznie większość z nich odbywa się właśnie w okresie wakacyjnym, no również w tym wrześniowym, no to powiedzmy, że tak szeroko rozumianych wakacjach. Dlaczego tak się dzieje, że akurat wakacje są to najpoważniejsze wypadki? Czy to są trudne warunki? Wydaje się, że kiedy ta aura za oknem sprzyja, jest słońce, są dobre warunki drogowe, a zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o południowych trasach, no tam zdecydowanie jest cieplej i zdecydowanie mniej opadów, to jednak mimo wszystko te statystyki wskazują właśnie, że najczęściej do tych najtragiczniejszych wypadków dochodzi w wakacje. Czy może Pani z nami się podzielić jakąś refleksją? No, myślę, że tutaj są minimum dwa czynniki. Pierwszy to, że rzeczywiście w tych okresach wakacyjnych, feryjnych, tych przejazdów autokarowych, wycieczkowych jest zdecydowanie więcej. Więc statystyka mówi wprost o tym, więcej przejazdów, większe natężenie ruchu, większa możliwość wypadku. A druga sprawa to ten okres letni, który jest bardzo złudny dla kierowców i właśnie
generalnie notujemy dużo więcej wypadków w okresach letnich niż na przykład z pozoru wydawałoby się jesiennych czy też zimowych. I ta sprzyjająca aura bardzo obniża czujność kierowców. Sucha nawierzchnia, piękne słońce, brak opadów sprawia, że kierowcy czują się na drodze pewniej i wciskają gaz do dechy, a prędkość jest jednak tym pierwszym czynnikiem, który sprawia, że wypadki są bardziej tragiczne w swoich skutkach. Tutaj oczywiście tej prędkości nie odnosiłabym do tego konkretnego wypadku, bo takich danych jeszcze nie mamy. Natomiast ten okres wycieczkowy właśnie sprawia, że właśnie w tych miesiącach pan zlokalizował te najbardziej tragiczne wypadki. Pani Doroto, na chwilę się zatrzymajmy. Za chwilę pani zadam następne pytanie, ale widzom pokażemy tweet Władysława Kosiniaka-Kamysza, który się pojawił właśnie teraz dotyczący transportu, który jest wysyłany. To teraz będą mogli państwo zobaczyć na swoich ekranach. Pozwolę tylko zacytować, a za chwilę wrócimy do rozmowy z panią Dorotą Olszewską. Pierwsza baza lotnictwa transportowego w Warszawie przygotowuje samolot specjalny, który poleci na Węgry z zespołem medycznym oraz przedstawicielami MSZ i Ministerstwa Zdrowia. Poleciłem także dowódcy 8. bazy lotnictwa transportowego w Krakowie przygotowanie samolotu KASA i wojskowego zespołu ewakuacji medycznej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, nasi piloci będą gotowi do szybkiej pomocy rannym Polakom na Węgrzech. Wszelkie działania są uzależnione od decyzji sztabu kryzysowego, rodzin i lekarzy. Wojsko już zawsze gotowe do pomocy. To najnowszy wpis wicepremiera polskiego rządu, natomiast my wracamy do rozmowy. Pani Doroto, proszę wybaczyć, ale dzisiaj faktycznie wyjątkowy dzień i wszystkie informacje staramy się publikować jak najszybciej, a przede wszystkim te sprawdzone. Więc porozmawiajmy sobie jeszcze o sferze właśnie podróżowania autokarami. Czy to już jest tak, że powoli te podróżowanie autokarem na zorganizowane wyjazdy będzie się kończyło, czy w dalszym ciągu jednak mimo wszystko dużym zainteresowaniem cieszą się te wycieczki autokarowe? Wycieczki autokarowe cieszą się dużym zainteresowaniem. Jeszcze będziemy mieli okres wrześniowy, październikowy, gdzie też są wyjazdy szkolne, bardzo popularne. Też wycieczki autokarowe są wycieczkami tańszymi niż na przykład przejazdy za granicę samolotem. Także to jest bardzo popularny środek transportu. Wbrew pozorom tych wypadków stosunkowo nie ma tak dużo w porównaniu do innych środków transportu. Natomiast musimy pamiętać, że jeden wypadek autokaru to zazwyczaj bardzo duża liczba ofiar śmiertelnych i też ciężko rannych. To co możemy zrobić my, jako podróżujący takim autokarem? Bo wiemy, że na przykład rodzice sprawdzają uprawnienia kierowców, kiedy wysyłają dzieci na zielone szkoły czy na jakieś kolonie, zapraszając policję. Oczywiście mogą z tego skorzystać. A co my możemy zrobić jako osoby, które wsiadamy do takiego autokaru? O czym powinniśmy pamiętać? Jak powinniśmy się do tego przygotowywać? Myślę, że przede wszystkim wybierając wycieczkę powinniśmy rzeczywiście się zainteresować, kto jest organizatorem tej wycieczki, jakie ma doświadczenie w organizacji wyjazdów za granicę, z jakich firm transportowych korzysta i czy te firmy też mają doświadczenie w przejazdach takich dalekobieżnych. I co jeszcze? Tak naprawdę wsiadając do autokaru zawierzamy nasze bezpieczeństwo kierowcy. To, co my możemy zrobić, zapiąć pasy, nie chodzić w czasie podróży, nie rozpraszać kierowcy, zwracać uwagę na to, czy kierowca też na przykład nie rozmawia w trakcie jazdy przez telefon, czy przestrzega wszystkich zasad bezpieczeństwa. No i tak jak pan mówił wcześniej, możemy zgłosić się do policji z prośbą o kontrolę autokaru i kierowcy, sprawdzić, czy taki przewoźnik ma odpowiednie ubezpieczenie.